Cześć, w dzisiejszym odcinku razem z Marcinem przyjechaliśmy do Dubaju na Token 2049 i część o krypto i o wydarzeniach z tym związanych to będzie tylko część odcinka, dlatego że w drugiej chcielibyśmy troszeczkę porównać Dubaj do Kambodży, dlatego że sporo klientów, sporo z Was, którzy do nas przyjeżdżają, rozważają także Dubaj. I chcielibyśmy pokazać plusy i minusy. Nie chcemy krytykować Dubaju, ponieważ są to dwie zupełnie różne rzeczy, dwa zupełnie różne miejsca i porównanie nie ma sensu bez większego kontekstu. Sam Dubai Mall, w którym jesteśmy, jest dla mnie, jako dla osoby, która przyjechała z Phnom Penh, gdzie na co dzień mieszkam w Kambodży, doskonałym podsumowaniem Dubaju. Jest tutaj to wszystko. Jest wszystko, czego człowiek może zapragnąć. W Kambodży tak nie jest. Wiele rzeczy, jeżeli tam mieszkasz, tak jak ja, musisz pomyśleć, gdzie można kupić, sprowadzić. Nie ma takiej dostępności. Jest za to wiele innych rzeczy, których nie ma w Dubaju. I chcielibyśmy pokrótce z Marcinem o tym także powiedzieć w tym odcinku, zwrócić na to uwagę, żeby podzielić się z Wami naszym punktem widzenia pomiędzy Kambodżą, Phnom Penh i żeby tłem do tego wszystkiego był Token 2049. A co Ty, Michał, sądzisz o tym wszechobecnym gorącu? Ja chociaż sam mieszkam na co dzień w Kambodży, w kraju, który z punktu widzenia statystycznego Polaka jest uznawany za bardzo gorące miejsce, muszę przyznać, że tutaj jest dużo cieplej. Jest dopiero początek, tutaj ta temperatura będzie wzrastać przez kolejne kilka miesięcy, także jeżeli lubicie ciepło, ale nie chcecie, żeby to ciepło Was przygniotło, zapraszam do Kambodży. I zobaczcie jeszcze coś, co jest tutaj bardzo powszechne, to są zewnętrzne klimatyzacje, taka jak ta. Koło tej klimatyzacji jest fajnie, przyjemnie, natomiast jest to inny level gorąca, jeżeli nie da się funkcjonować normalnie bez zewnętrznej klimatyzacji. Symbol dubajskiej potęgi, przynajmniej kiedyś, te piękne, żywe wielbłądy. Michał testuje, jak bardzo przyjaznym zwierzęciem jest wielbłąd. A tutaj trzeba dodać, że w naszym zespole jest bardzo duży sentyment do zwierząt i w samej Kambodży robimy dużo dobrego dla rzeczy zwierząt. Być może kiedyś się tym podzieliły. Ale zobaczcie, nie chcą ryzykować na inwencie i wielbłąd ma przykrytą paszczę. Ponieważ nie wiem, czy wiecie, wielbłądy jak są niezadowolone albo zagrożone, to po prostu plują. Ten was nie opłynę. Bardzo często moi synowie kupują porcje chrupek, które są odpowiednio schodzone i dmuchają w nie, żeby uzyskać ten efekt, że się dymi. Bardzo to w Kambodży jest popularna atrakcja i kiedy też się idzie na randkę, kiedy młody kmer z kmerką idą do wesołego miasteczka, kupuje jej najpierw schłodzone chrupki, a później jakiegoś wielkiego misia. Takie są lokalne zwyczaje w Kambodży.
Słuchacze konferencji są zgodni co do tego, że nowe AHH na Bitcoinie będzie jeszcze w tym roku, A wtedy keszujemy się w Kambodży. zapraszamy do Kambodży. Przygotowaliśmy bardzo dobre rozwiązania. Przyjedźcie, nawiążcie kontakt i dowiedzcie się, co możecie zrobić dalej ze swoimi ciężko zarobionymi krypto. Właśnie wyszliśmy z Marcinem z wystąpienia Erika Trumpa. Był też Zach z World Liberty. Posłuchaliśmy wczoraj CZ-a. Marcin, jakie wnioski? Dla tych, co nie mogli dojechać, a chcieliby się dowiedzieć, jakie są nowe kierunki, co się dzieje? No słuchajcie, no przede wszystkim dla mnie i myślę, że dla wielu z Was jest to święto krypto i coś, czego tak naprawdę na krypto Twitterze, już niezależnie od tego, czy to polski, czy światowy, nie zobaczycie, a mianowicie mindset tych ludzi, o czym oni myślą, o czym rozmawiają. Nawet jeżeli dużo jest w tym takich handlowych informacji, czy promocji swojego projektu, to jednak dla mnie spotkanie tych ludzi w jakimś sensie na żywo, takich, że gdzieś tam widzicie ich na scenie, to wszystko jest, że tak powiem, prowadzone spontanicznie, więc możecie zrozumieć, w jakim kierunku być może ten rynek pójdzie albo już poszedł, tak? Więc jak to mówi Marcin, mimo tego, że wszyscy uprawiają swoje własne poletko biznesowe, gdzieś zawsze przemycą trochę tego, co naprawdę myślą. I można to wyłapać. Dokładnie, tym bardziej, że Trump na swoim Fireside Chat mówił o tym, jak dużym polem do popisu w krypto, w tym uprawnionym miliardzie użytkowników czy kilku miliardach użytkowników jest wykluczenie finansowe. Wykluczenie finansowe i to, jak wiele osób nie może korzystać z nowoczesnych narzędzi bankowych, czy po prostu, wiecie, mieć dostęp do tego, do czego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. Z ciekawości sprawdziłem nawet informację, którą Eric podał, czyli ich stablecoin USD1, który, słuchajcie, w ciągu 2 tygodni od launchu już jest 57 projektem 57 projektem market capie, więc myślę, że to ogromny sukces, a ma gdzieś tam ochotę czy perspektywę do bycia numerem 1. Na konferencji widzieliśmy też na jednym z paneli CEO Tethera, który opowiadał, jak Tether tak naprawdę zmienił wszystko i w jakim kierunku będzie się rozwijał. I tutaj widzę taką analogię do, pewnie część z Was o tym słyszała, do zmiany nowoczesnego systemu bankowego opartego o dolara w przejście w cyfrowy odpowiednik. Pytanie, kto będzie tym głównym issuerem. Wczoraj wyczytałem, że Ripple dostało propozycję, czy Ripple złożyło propozycję zakupu USDC. Wybieramy się też na panel dotyczący USDC, gdzie będzie ich CEO. Także widać, że krypto czy stablecoiny, które, jak to Trump mówił, przez ludzi z krypto nie są uznawane za krypto, bo to jest coś oczywistego, idzie w kierunku trochę innym niż tylko memcoiny czy low capy, tak? To już nie jest zabawa małych chłopców, to nie są jakieś niszowe tokeny, to jest naprawdę Wall Street, wielki kapitał, fundusze emerytalne, które już nawet nie, że dostrzegły krypto jako potencjalną niszę, tylko one już muszą mieć ekspozycję na ten rynek, więc I tworzą nowoczesną bankowość. dokładnie. To też zresztą jest jedna z idei Trumpa, żeby wciągnąć do systemu bankowego ludzi wykluczonych. Z sukcesem udaje się to robić już Tetherowi w Ameryce Południowej, gdzie, nie wiem czy wiecie, firmy takie jak Western Union Money Transfer pobierają nawet do 8% prowizji za przesył. No Tether bierze trochę mniej, a te przelewy są natychmiast. Trump też o tym mówił, że zdarza mu się, że przelew idzie kilkanaście dni i nikt nie wie, ile on będzie kosztował. I będziemy obserwować, czy przypadkiem zmierzch SWIFT-u już się nie zaczął. I to jest bardzo ciekawe z punktu widzenia również tego, co się dzieje w Europie. Trump ponownie nawiązał, zresztą wiele osób tutaj nawiązuje do tego, co się dzieje w Europie, że Europa jest skończona, jeśli chodzi o technologię i tego, co myślę jest takim fajnym podsumowaniem. My w Europie nie umiemy mówić tak. U nas pierwotną taką defaultową odpowiedzią jest nie. I dał tutaj przykład pola golfowego, które zakładał w Irlandii, którego założenie w związku z występowaniem małego ślimaka i protestom lokalnego rządu, a potem protestom Brukseli zajęło 7 lat. A tymczasem
tutaj w Dubaju buduje ze swoją rodziną kolejny hotel i gdy lokalni zarządcy czy lokalne władze zgodziły się na to, żeby ten hotel powstał, czy podzielił się z tą wizją i byli skłonni tą wizję realizować, to dostał pozwolenie na budowę w ciągu miesiąca. Ale to też tłumaczy, że nie byłoby Dubaju, gdyby ta sprawność przywódców tutaj nie była operacyjnie na takim poziomie. Mało tego, dodałbym nawet, że to nie jest kwestia tylko sprawności, ale też tego, że Dubaj nie jest państwem demokratycznym, tutaj nie ma wyborów co 4 lata. Tutaj jest wizja przedstawiana co 5, 10, na 5, 10, 15, 30 lat i tu widzę pewną analogię, mimo że Dubaj jest bardzo odległy od tego, co obserwuję w Kambodży, to widzę tutaj pewną analogię Dubaju do Kambodży, czyli też planowania i tego, że władza w Kambodży Jest realizowany plan, a nie walka o kadencyjność. dokładnie. Ten plan, jest wizja. Są obśmiewane w Polsce 5-latki, które wytyczają pierwszy jakiś kierunek rozwoju, jak państwo siebie widzi za 5-10 lat. A u nas, wiecie, u nas wizja jest do najbliższe 2 lata, kiedy będą wybory parlamentarne. Tak? To jest najdalej, jak można planować, bo dalej elektorat się obrazi. Także z jednej strony cieszę się, że mogę to po raz kolejny zobaczyć, z drugiej strony jest to przykre, w jakim miejscu Europa już jest i że według wielu wielkich tego świata ten kierunek nie jest już miejscem, ten kierunek jest już nie do zmienienia. Chyba że Unia Europejska się obudzi, ale to już temat na osobną rozmowę. Chodźcie, pokażemy Wam inne atrakcje, które tutaj są, a jest ich bardzo dużo, ponieważ spotkałem się z komentarzami, że na przykład bilety na token są bardzo drogie. I faktycznie ta cena jest wysoka, jednak z drugiej strony jest uzasadniona ogromną ilością dodatkowej infrastruktury, możliwości od jedzenia poprzez strefę do tak zwanego chilloutu, a kończąc na atrakcjach i relaksie. Jest tego bardzo dużo i o dziwo, tak jak nie jestem fanem eventowego jedzenia, tak, ono jest na bardzo wysokim poziomie. Dokładnie. Gdybyście się kiedyś zastanawiali, czy jechać, czy nie jechać, no bo to jednak drogo, ta cena jest uzasadniona. Naprawdę to są fajne 2 dni, gdzie wczoraj, pierwszego dnia po południu, było trochę za dużo ludzi, jak na za mały obiekt, było ciasno, trochę duszno. Natomiast dzisiaj, drugiego dnia, naprawdę można spędzić tutaj kawał dobrego czasu, poznać sporo ludzi, dowiedzieć się to, o czym Marcin mówił wcześniej, złapać troszeczkę tego mindsetu ludzi, o których na co dzień czytamy i którzy ten rynek tworzą, wyznaczają trendy. Polecamy, natomiast słuchajcie, a propos cen biletów dodałbym jeszcze, że kupując bilety dużo wcześniej, pół roku wcześniej, jesteście w stanie kupić je za połowę ceny, zabukować... Tak jak my, bo jesteśmy z Poznania. Zabukować sobie dobry hotel, jakiś lot i no, naprawdę to jest uczta. Uczta dla wszystkich, którzy w krypto są, chcą wiedzieć, w jakim kierunku cały rynek zmierza, bo chcąc nie chcąc te zmiany, o których mówimy, stablecoinów, nowych projektów, tego jak rynek się zmienił przez ETF-y, no to nas dotyczy na co dzień, tak? Jeżeli jesteśmy na tym rynku nie tylko po to, żeby, wiecie, handlować low capami czy memcoinami, a chcemy wiedzieć, w jakim kierunku idzie branża, no to token, ten w Dubaju i ten w Singapurze, myślę, jest najlepszym miejscem, żeby zobaczyć, jak to wygląda na własnej skórze. Dzięki, że towarzyszyliście w naszej podróży po Token 2049 Dubaj, a teraz zapraszamy Was na krótką wycieczkę po samym Dubaju, gdzie postaramy się porównać Dubaj do Kambodży, pokazać, co tu jest wspólnego, co jest różnego i jak się to nam podoba. Zapraszamy. Dubai Mall jest oczywiście miejscem, gdzie wszystkie luksusowe marki znajdziecie w jednym miejscu, więc jeżeli chcecie zrobić tutaj zakupy swojego życia, z pewnością jest to dobre miejsce. Natomiast ja opowiem Wam trochę o cyfrach. Dubai Mall to ponad 1 100 000 m2 sklepów, czyli słuchajcie, 112 hektarów, 1200 sklepów. Dubai Mall jest tak duży, że można tutaj spędzić parę dni i nie obejść wszystkich sklepów. I dla mnie jako ekspaty, jako osoby, która dużo podróżuje, Dubai Mall jest właśnie esencją tego, jak żyje się w Dubaju. Szybko, intensywnie, wszystko, co przyjdzie Wam do głowy, jest tutaj dostępne. A przez temperatury, które panują na zewnątrz, około 40 paru stopni, wielu ludzi spędza tutaj całe popołudnia, a nawet dnie, korzystając z tego, że jest tutaj po prostu przyjemnie i wszystkie atrakcje są na wyciągnięcie ręki. Oglądajcie dalej, będzie bardzo ciekawie.
oczekiwaniu na wjazd na Burj Khalifa. Co w Dubaju jest fajnego do zobaczenia? Na pewno polecamy zobaczyć skalę i nie tylko Burcz Khalify, ale na przykład wznieść się balonem, żeby zobaczyć palmę, czy lot helikopterem. To wszystko obrazuje, jak dużo zrobił tutaj człowiek. A całą palmę, którą widzicie za naszymi plecami, stworzono sztucznie. Ona tutaj nie istniała. Dzisiaj głównie hotele nominują, prywatne wille. Wygląda to rzeczywiście bardzo interesująco. I widać z kosmosu, nie tak jak z chińskim murem. Po kilku dniach spędzonych tutaj, kiedy przyleciałem prosto z Phnom Penh i za 2 dni wracam, pierwsza myśl jest taka, że życie w Kambodży jest dużo prostsze i na pewno dużo tańsze. Na pewno nie mamy w Kambodży tak wielu rzeczy do wyboru i wiele rzeczy po prostu nie jest dostępnych. Serwis też, on jeszcze wymaga rozwoju, większej ilości turystów, ale zdecydowanie utożsamiam się z tym, co mamy dzisiaj w Kambodży i do Dubaju z chęcią wrócę, ale tylko jako turysta. A z mojej perspektywy Dubaj jest miejscem, w którym możecie mieć wszystko i w jakimś sensie tutaj nie ma rzeczy, które nie mają swojej ceny. Osobiście dużo bliżej mi do wartości wyznawanych przez Azjatów i do takiego ogólnego szacunku, który w Azji jest wszechobecny. Dubaj jest miejscem bardzo głośnym. Tutaj ludzie między sobą bardzo głośno się zachowują w taki typowo, jeżeli można powiedzieć, arabski sposób. Nie jest to mój sposób bycia, więc myślę, że to, co Kambodża ma do zaoferowania w stosunku do Dubaju, jest tym, co mi osobiście dużo bardziej odpowiada. Wierzymy, że nasze podsumowanie i relacja z Token 2049 w Dubaju zachęciła Was do tego, żeby być może nie tylko spotkać się z nami w Kambodży, ale na przykład w Singapurze na początku października. Dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia, hej!